Dzień dobry. W ubiegłym tygodniu kalendarzowym Google udostępnił aktualizację systemu do wersji 121, która przyniosła kilka interesujących usprawnień. Wśród nich zdecydowanie wyróżnia się uaktualnienie środowiska programistycznego Linux z Debiana 11 do Debiana 12, co przynosi szereg korzyści w rozmaitych aspektach. Zacznijmy od tego, co zobaczyć można już na pierwszy rzut oka, czyli od zmian wizualnych. Wyższa wersja systemu owocuje dostępem do aktualniejszych wersji pakietów, z których część w ostatnim czasie doczekała się istotnej metamorfozy, a zakres zmian znacząco wykracza poza zwykłą kosmetykę. Najlepszym tego przykładem są programy od GNOME, które prezentują się zdecydowanie bardziej nowocześnie, kolorowo i delikatnie, przez co rozumiem stronienie od ostrych kątów na rzecz łagodnych krągłości. Nowe podejście widoczne jest nie tylko na przykładzie okien oprogramowania, lecz także wyświetlanych w jego obrębie treści. Zmiany są liczne, ale nie w pełni kompleksowe, gdyż część ikonek pozostała w niezmienionej formie. Nie wszystkie pozycje z oficjalnego repozytorium Debiana czy z bazy oprogramowania FlatHub podążają tą samą ścieżką, przez co da się zauważyć drastyczne różnice zarówno w kwestii obranej estetyki, jak i samego okna aplikacji, gdyż jedne mają łagodnie zaokrąglone rogi, podczas gdy inne preferują kąty 90 stopni. Modernizacja wizualna znalazła odzwierciedlenie w zakresie podejścia do projektowania graficznego interfejsu programów i aplikacji, które cechują się nieco większym niż dotychczas minimalizmem formy. Dla przykładów GNOME Software dla Debiana 11 baza oprogramowania podzielona była na rozmaite kategorie, jak audio i wideo, komunikacja i wiadomości, produktywność, grafika i fotografia, czy nauka i edukacja. Na Debianie 12 podobny podział nie jest obecny i został zastąpiony 6 kategoriami ogólnymi, m.in. twórz, pracuj, graj czy ucz się. Osobiście reorganizację tę postrzegam w sposób negatywny, ponieważ rezygnacja z podziału oprogramowania według kategorii tematycznych wprowadziła niepotrzebne wymieszanie i utrudnia odnalezienie właściwego programu lub aplikacji. W końcu szukając programu do edycji zdjęć, niekoniecznie chcę jednocześnie przeglądać oprogramowanie do edycji plików audio lub modelowania 3D. Tym bardziej, że po instalacji Debiana 12 liczba dostępnych pakietów wzbogaciła się o niemalże 4000 nowych pozycji. Zmiany nie ominęły również Nautilusa. Dotychczas po przejściu do właściwości wybranego pliku wyświetlane było niewielkie okno z widocznym podziałem na kategorie takie jak informacje podstawowe, uprawnienia czy wybór programu domyślnego do otwierania tego typu treści. W wydaniu na Debiana 12 wszystkie wspomniane opcje znalazły się na wspólnym panelu, lecz dla skorzystania z części funkcji konieczne jest przejście do osobnego podmenu. Debian 12 korzysta z jądra wersji 6.1, które wnosi wsparcie i szereg optymalizacji dla nowych układów Intela, AMD i Mediateka. Usprawniono również wsparcie dla systemów plików, takich jak BTRFS oraz ext4. Z perspektywy użytkownika Chrome OS nie odgrywa to jednak pierwszy skrzypiec, bowiem kluczowa jest wersja wykorzystywana przez gospodarza, a ten bazuje na starszym wydaniu o jądra Linux o oznaczeniu 5.4. Wydajność obu systemów została zweryfikowana za pomocą kilku dostępnych na Linuxa benchmarków. Dla rzetelności pozyskanych danych, każdy z testów został przeprowadzony trzykrotnie, a w zestawieniu wykorzystane zostały wyłącznie uśrednione wyniki. Geekbench 6 konsekwentnie wskazuje na poprawę wydajności jednordzeniowej o około 1,5% i wydajności wielordzeniowej o 2%. Wynik uzyskany w teście Sysbench znajduje się po przeciwnej stronie skali i uległ obniżeniu o 25%. Pozytywnie nie nastrajają również wyniki osiągnięte w programie 7zip, gdzie wydajność jednordzeniowa w zakresie kompresji danych zmalała o 9,5%, a dekompresji o 11,3%. Wydajność wielordzeniowa wskazuje na 19% niższą efektywność kompresji i 11% gorszą sprawność w dekompresowaniu danych. Skompresowanie obrazu systemu z OS 17 na Debianie 11 zajęło 2 minuty i 11 sekund, natomiast rozpakowanie nowo utworzonego archiwum trwało 20 sekund. Na Debianie 12 czasy te wyniosły kolejną minutę i 54 sekundy dla kompresji, a także 18,5 sekundy dla dekompresji. Benchmark GPU uruchamia się działa prawidłowo wyłącznie po wybraniu najprostszego możliwego testu. Jednakże po jego zakończeniu program nie wyświetla uzyskanego wyniku. Blender Benchmark wyświetla błąd i niestety wybranie starszej wersji testu nie przynosi poprawy, a Gravity Mark wykazuje problemy z uruchamianiem nawet najmniej wymagającej sekwencji. Czas wymagany na wyrenderowanie prostej sceny w Blenderze uległ wydłużeniu o przybliżeniu o 2%,
podczas gdy w GLX Gears średnia liczba wygenerowanych klatek na sekundę zmalała o 4%. Proces aktualizacji środowiska programistycznego Linux został przetestowany na kanałach testowych, lecz nawet po trafieniu do kanału stabilnego mogą wystąpić różnorodne komplikacje. Osobiście trafiłem na problem, w wyniku którego podczas próby przeprowadzenia uaktualnienia wyświetlany był komunikat wskazujący na wystąpienie błędu uniemożliwiającego kontynuację. Pomimo licznych starań sytuacja nie uległa poprawie, więc konieczne było usunięcie jej i ponowne aktywowanie Crostini. Kolejna uwaga dotyczy oprogramowania spod klawiatur speców z GNOME, gdyż wykazuje ono liczne niedoskonałości, których nie zaobserwowałem na Debianie 11. Dla przykładu czasami okna świeżo uruchomionych aplikacji wyświetlają się w nietypowych proporcjach, sprawiając, że jest jednocześnie zbyt wąsko i zbyt nisko dla komfortowego korzystania z programu. Podczas korzystania z innych potrzebnych mi programów nie zauważyłem żadnych negatywnych skutków aktualizacji. Aktualizacja środowiska programistycznego Linux do Debiana 12 nie odbyła się w sposób bezproblemowy, lecz początkowy niesmak znika pod wpływem korzyści wynikających z nowszej wersji dystrybucji bazowej. Biorąc pod uwagę specyfikę z środowiska Crostini, kluczową zaletą Debiana 12 względem wersji 11 jest dostęp do aktualniejszych wersji pakietów oprogramowania, gdyż jego istotna część doczekała się istotnych i błyskawicznie zauważalnych zmian. Niezależnie od tego, czy postrzegane są w pozytywnym, czy może w negatywnym świetle. Uaktualnienie nie rozwiązuje problemów związanych z brakiem wsparcia dla części programów i aplikacji opracowanych z myślą o Linuxie, ale za to prowadzi do spadku wydajności w testach syntetycznych. W realnych zastosowaniach da się zauważyć delikatną poprawę, lecz jest ona na tyle niewielka, że w większości przypadków pewnie przejdzie kompletnie niezauważona. W tym materiale to byłoby na tyle. Dziękuję za uwagę i do następnego razu.